Cześć, jestem Kwiatkowski, to jest kanał IBsoft na YouTube. W dzisiejszym informatycznym Q&A chciałem Was zaprosić na prezentację GitLaba, czyli narzędzia, a raczej zestawu narzędzi, można powiedzieć całego warsztatu, współczesnego, profesjonalnego programisty. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w dzisiejszych czasach tworzy się oprogramowanie, to zapraszam. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli nie jesteś etatowym programistą albo nie zajmujesz się wytwarzaniem oprogramowania, to nie martw się. Jeżeli na przykład dopiero zaczynasz przygodę z programowaniem od mojego cyklu Programowanie dla nieprogramistów, to też możesz zerknąć okiem, zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda, jak profesjonaliści pracują i jakich narzędzi używają. To tak jakbyś, nie wiem, jeżdżąc zwykłym samochodem, chciał popatrzeć, jak wygląda praca kierowcy ciężarówki. Nie znaczy to przecież, że musisz od razu jeździć ciężarówką, ale zobaczyć możesz. Zapraszam. Zanim przejdziemy do praktycznej części, w której pokażę Wam pełną demonstrację GitLaba i jak on w praktyce wygląda, zacznijmy od tego, że wyjaśnię, czym tak naprawdę jest GitLab. Według twórców jest to ALM, czyli Application Lifecycle Management, czyli narzędzie do zarządzania całym cyklem życia aplikacji. Obejmuje on część planowania, kodowania, testowania, wdrożenia oraz analizy. Od dotychczasowych narzędzi, które były używane do wspierania właśnie zwinnych metodologii wytwarzania oprogramowania, różni się przede wszystkim tym, że jest aplikacją zintegrowaną. Mamy narzędzie, w którym każdy z poszczególnych kroków jest ze sobą w logiczny sposób połączony, wszystko jest ze sobą kompatybilne, wszystko po prostu działa, co jest bardzo ważne i przede wszystkim jest dużo prostsze w zarządzaniu. Wpisuje się to w koncepcję tak zwanego Complete DevOps, czyli tak naprawdę idealnego połączenia zespołów deweloperskich z zespołami operacyjnymi, które zwykle zajmują się dostarczaniem środowisk i infrastruktury. Dzięki używaniu GitLaba po prostu łatwiej się obu tym zespołom dogadać, obu łatwiej grać do jednej bramki. Aha, jeszcze na koniec tylko nadmienię, że demonstrację tą oryginalnie przygotowywałem pod koniec zeszłego roku i była ona kierowana do jednego z moich klientów, którzy używali zestawu narzędzi od firmy Atlassian. Stąd możecie zaobserwować, że w paru miejscach będę się odnosił właśnie do tych produktów i pokazywał, jak klient mógłby przejść na GitLaba, nie rezygnując w pełni z obecnych narzędzi lub po prostu robiąc to krok po kroku. Wystarczy tego gadania. Zapraszam na demonstrację. Przejdźmy w takim razie do samego dema. Demo oparłem o GitLaba w wersji Community Edition. Jest to wersja podstawowa, wersja open source. Nie posiada ona pewnych funkcji z wersji Enterprise, jednakże nawet na tej wersji podstawowej chciałem pokazać, że można przeprowadzić całkowity cykl życia oprogramowania i pokazać, że nawet w tej podstawowej wersji jest ona bardzo użyteczna w organizacji. Dobrze, zacznijmy od zalogowania się. Po zalogowaniu się mamy listę projektów dostępną dla dewelopera. Ja przygotowałem tutaj 3 różne projekty pokazujące różne aspekty tego oprogramowania. Zacznijmy może od tego prezentującego test automatyki. Po wejściu w projekt mamy tutaj obszar menu, z którego możemy przejść do każdego z działów GitLaba. Omówię może po kolei. Pierwszy to jest overview, czyli ogólny widok naszego projektu. Tutaj jest akurat przedstawiony widok repozytorium. Możemy jeszcze przełączyć na widok ostatnich aktywności w projekcie, jak i również analitykę poszczególnych kroków projektu od zgłaszanych tutaj od zgłoszenia poprzez obszar planowania, kodowania, testu, review i tak dalej. Kolejnym menu jest repozytorium. Widzimy tutaj widok plików, widzimy ostatnie
w tym momencie zmiany w repozytorium, widzimy aktywne gałęzie kodu, w tym akurat chwili mamy jedną. Widzimy tutaj różne tagi używane przez kod. Tutaj mamy statystyki dotyczące programistów, którzy wpływali na ten kod. Jest też graf naszego repozytorium widoku kodu, co się właśnie zmieniało. Można to prześledzić w tej właśnie formie. Możemy również porównać repozytoria, jak i zapoznać się z interesującymi przeróżnymi statystykami i wykresami. Idąc dalej, mamy rejestr kontenerów Docker. Jest to bardzo istotne, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych ostatnio technologii do shipowania właśnie kodu. Po prostu wysyłamy nie tylko sam kod, czy też gotowe artefakty, ale wysyłamy niejako kontener z całym środowiskiem, czyli ta aplikacja, mamy gwarancję, że będzie działać w każdym środowisku, w którym ten kontener zostanie odpalony. Jest to rzecz bardzo pożądana i ostatnio wszyscy w tym kierunku idą. Kolejna rzecz to są właśnie tutaj zgłoszenia. Mamy standardową listę jako listę. Mamy tutaj też widok tablicy. Możemy oznaczyć odpowiednio zgłoszenia w zależności, w którym etapie się znajdują, jak i właśnie możemy możliwość zaznaczenia milestone'ów. Kolejny obszar to są merge requesty. Mamy tutaj widok wszystkich requestów wysyłanych przez deweloperów o podłączenie ich wersji kodu do głównego kodu. Jak i mamy też widok tutaj automatyki CI/CD. Mamy tutaj tak zwane pipeliny, o których omówię za moment. Mamy poszczególne joby, możemy przejrzeć. Możemy też zaplanować automatycznie odpalenie takiego właśnie pipeline'u Continuous Integration, Continuous Deployment o określonym czasie. Jaki mamy skrót do aktywnych środowisk testowego i produkcyjnego oraz możemy przejrzeć również wykresy przeróżne związane z deploymentem. Kolejna rzecz to jest Wikipedia, od razu budowana, która niejako zastępuje Confluence'a, to jest CI/CD, zastępuje nam Bamboo, Issues zastępują nam Jirę, rejestr kontenerów dockerowych zastępuje nam Artifactory, repozytorium zastępuje nam Bitbucketa, porównując do obecnego toolstacku. Jednym słowem, cały właśnie GitLab jest taką platformą, która zastępuje praktycznie większość narzędzi, wszystko jest ze sobą ładnie połączone, co daje właśnie dużo zwiększone możliwości analityczne. Jak tutaj widzimy na tym przykładzie, jest to oczywiście uproszczona wersja tego, co możemy uzyskać na przykład w Confluencie, ale jest, sądzę, że wystarczająca. Mamy tutaj różne sposoby cytowania, możemy cytować kod, przechodzić na inne oczywiście strony. Wszystko praktycznie, co moglibyśmy chcieć, żeby opisać prostą dokumentacją kodu. Na końcu mamy jeszcze snippety związane z oprogramowaniem. Dobrze, przejdźmy może do prezentacji przykładowego zmiany. Tak więc wszystko zaczyna się od zgłoszenia. Otwórzmy takie zgłoszenie. Poinformujmy tutaj właśnie, że kod na stronie jest mało widoczny. Może kod mało widoczny będzie jako tytuł. Dobrze. Tworzymy. I na podstawie tego utworzonego zgłoszenia programista może utworzyć tak zwany merge request albo utworzyć oddzielnego brancha. Najpierw utwórzmy swojego oddzielnego brancha. Jak widzimy, mamy teraz, jesteśmy przeniesieni do widoku kodu, do plików i oprócz głównego kodu master widzimy również utworzony
utworzoną gałąź kodu, którą deweloper może dowolnie zmienić. Tak więc wejdźmy na przykład tutaj do pliku index.html, go zmieńmy. Na przykład powiększmy troszeczkę ten kod. I wyślijmy zmiany. W tym momencie w tle, ponieważ wykonywaliśmy zmiany na kodzie, obojętnie w jakiej gałęzi, uruchomione zostały automatycznie procesy CI/CD. W tym momencie zostały dwa uruchomione procesy. Jeden to jest polegający na tym, że w ogóle została utworzona oddzielna gałąź, tak więc od razu jest ona też jeszcze wstępnie tutaj budowana i testowana. Budowany jest kontener, który będzie potem szybko przetestowany. Tutaj możemy zablokować to kolejne wywołanie, tak żeby nie tracić czasu. Jak widzimy, jest tutaj zupełnie inaczej to zrobione w porównaniu do pełnego widoku, o którym zaraz omówię. Dobrze, tutaj zanulowaliśmy, tutaj zaraz będziemy mieć gotowy, możemy to jeszcze zobaczyć. Mamy widok tego pipeline'u teraz z widokiem na poszczególne joby, czyli przeszedł etap budowy, został pomyślnie wykonany. Jak widzimy, tutaj po prostu był ściągany podstawowy kontener, do niego był kopiowany nasz kod, na końcu to było jeszcze odpowiednio był tworzony link, żeby ten kod był wyświetlany i na sam koniec gotowy taki kontener został nam załadowany tutaj do rejestru kontenerów. Mamy tutaj teraz już kolejny kontener, kod mało widoczny. Dobrze, załóżmy, że jesteśmy zadowoleni z tej zmiany. Tak więc możemy tutaj utworzyć merge request, który z tego właśnie brancha, który połączy ten kod do kodu master. Od razu tutaj mamy informację, że zamknie to nam ticket numer 5, który od razu tutaj się wyświetla w menu kontekstowym, co jest jak najbardziej przez nas pożądane i tutaj możemy zaznaczyć, że oczywiście jeżeli kod przejdzie walidację poprzez starszego programistę, to chcemy też usunąć i zostanie oczywiście dołączony do kodu głównego. Oczywiście chcemy również usunąć tą dodatkową gałąź, ponieważ będzie ona niepotrzebna. Tak więc wysyłamy merge request. Pojawił się on nam tutaj. I teraz starszy programista może przejrzeć zmiany w kodzie, co tutaj się działo. Ma też informację, czy tutaj pipeline czy się powiódł, czy nie. My go tutaj specjalnie anulowaliśmy, żeby oszczędzić czas. Tak więc możemy zdecydować się na połączenie tego kodu. Automatycznie kod został w tym momencie połączony i nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj zamknąć ten merge request. I w tym momencie kod powinien zostać podłączony do gałęzi master, czyli do głównego kodu i przechodzi on w tym momencie ścieżkę CI/CD, w tym teraz już właśnie pełną. To też chciałem właśnie zaprezentować na przykładzie tego projektu, że możemy dowolnie sterować automatyką. Automatyka może być inna dla gałęzi, może być inna dla mastera, dla głównego kodu. A co najważniejsze, wszystko odbywa się za pomocą jednego pliku. Jest to plik typu YAML, bardzo dobrze znanej notacji używanej przez programistów i jak tutaj widzimy, wszystko jest szczegółowo opisane w jednym pliku, który co najważniejsze jest trzymany w repozytorium. Tak więc jest duża łatwość tworzenia takich szablonów tego typu automatyzacji. Zresztą nawet część szablonów jest od razu dostępna i wbudowana w samego GitLaba. On po prostu oferuje takie rzeczy out of the box. Jak i też deweloperzy mogą po prostu ten plik właśnie związany z automatyką
sami sobie modyfikować i przenosić pomiędzy projektami, dzięki czemu te projekty w dużo prostszy sposób będą mogły wystartować i od razu być podłączone do procesów automatyki. Tak więc tutaj chwilę jeszcze będziemy musieli zaczekać, aż nasz kod się przeprocesuje, ale żeby nie tracić czasu, to pokażę może inne projekty. Tutaj na przykład chciałem zaprezentować, jak można podłączyć GitLaba do pozostałych projektów. Przypominam, że to ciągle wszystko pokazujemy na wersji podstawowej, natomiast wersje Enterprise też posiadają dodatkowe funkcjonalności również w tym aspekcie. Jeżeli chodzi o połączenie z produktami Atlassiana, no to możemy oczywiście używać, wyciągnąć kod, przekopiować kod, zaimportować kod z repozytorium Bitbucketa w bardzo prosty sposób tutaj do GitLaba. Odbywa się to przy tworzeniu nowego projektu. No tu projekt już mam utworzony, to nie będę tego pokazywał. Możemy wykorzystać połączenie z Jirą, tak więc nie musimy tworzyć własnych tutaj ticketów, ale na przykład tworząc merge request możemy od razu tutaj odsyłać informacje, jeżeli chodzi do Jiry. I co najważniejsze, możemy też tutaj, trzeba się zalogować oczywiście. Tak. I możemy od razu, mamy informację tutaj, połączenie właśnie z projektem Jiry, jak i też możemy zamykać od razu tickety w Jirze z poziomu GitLaba, co jest dosyć istotne. Jak tu widzimy, zostało zamknięte wcześniej. Jeżeli chodzi o połączenie z Confluence'em, możemy z wiki całkowicie zastąpić tutaj połączeniem do Confluence'a. Tak więc mamy tutaj mamy tutaj, jak widzimy, link do oddzielnego projektu tutaj w Confluencie. Jak i też samo CI/CD tutaj widzimy, w ogóle nie jest wypełnione, ale na przykład po drobnej zmianie tutaj w kodzie, tutaj mam podgląd na Bamboo. Wystarczy, że zmienimy tutaj coś w kodzie. Na przykład prosta zmiana. To w tym momencie, przechodząc tutaj na Bamboo, odświeżając stronę, powinno nam się pojawić kolejna iteracja tutaj wykonywanych testów i proszę bardzo, automatycznie zostało to striggerowane poprzez push kodu tutaj do repozytorium w GitLabie. Tak więc jak widzimy, możliwość integracji z obecnymi projektami jest też bardzo duża. Zobaczmy też tutaj. Tu jeszcze od niedawno powstała prośba o zaprezentowanie alternatywy dla GitHub Pages i GitLab oczywiście też oferuje ten typ rozwiązania. Jest to moduł właśnie GitLab Pages, który pozwala nam na serwowanie statycznych stron przez samego GitLaba, co jest interesujące. Tak więc w tym przypadku mamy też przykładowy tutaj plik HTML, nawet bardziej rozbudowany niż w tamtym przykładzie automatyki. I tutaj od razu też jest przygotowany odpowiednio moduł GitLab CI/CD. Ten akurat moduł właśnie, co jest ciekawe, jest użyty z szablonu wbudowanego w GitLaba, tak więc nawet jest już od razu wszystko tutaj przygotowane. Wystarczy zrobić drobne modyfikacje, żeby to działało. I tutaj widzimy, że po uruchomieniu tej automatyki, przy jakiejkolwiek zmianie w kodzie,
jest to jest uruchamiany deployment do modułu Pages, który możemy w tym momencie do niego właśnie sobie przejść i mamy tutaj właśnie link kontentu, który jest serwowany nam statycznie poprzez ten moduł. Dobrze, ale wróćmy do modułu tutaj automatyki i zobaczmy tutaj właśnie pipeline CI/CD. I oczywiście pipeline cały się udał. Mamy tutaj fazę budowania, czyli kontener został zbudowany. Później następnie w tym właśnie procesie został przetestowany. Tutaj test był bardzo prosty, polegał tylko na sprawdzeniu, czy pliki się nam przegrały. Następnym jest tutaj od razu zrobiony moduł deploymentu, czyli zastępuje to nam rozwiązanie CTS. Od razu kod w postaci kontenera dockerowego, zapakowany właśnie w kontener dockerowy, został wgrany na zdalny serwer, znaczy tutaj runner wykonujący się na zdalnym serwerze, po prostu ściągnął sobie ten dostępny kontener z wbudowanego tutaj w GitLaba repozytorium, zatrzymał poprzednio działający kontener, usunął poprzednio działający kontener i odpalił nowy kontener. Jak to działa? Oczywiście możemy to sprawić jednym kliknięciem, nie wychodząc w ogóle z aplikacji, nie musimy się przełączać nigdzie indziej. Klikamy tutaj na środowisko i możemy zobaczyć, proszę bardzo, tutaj jest już nasz poprawiony plik. Możemy zobaczyć, jak to jest do tej pory. Na środowisku produkcyjnym jest to tak, widać troszeczkę mniej estetycznie niż na teście. Chcielibyśmy, żeby to przeszło na produkcję, tak więc menadżer na przykład podejmuje decyzję, że przechodzi to, czy project manager na produkcję i sam może po prostu logując się do GitLaba wybrać tutaj właśnie jedną z opcji, żeby wysłać na środowisko produkcyjne. Oczywiście tych środowisk może być to kilka środowisk typu review i może być kilka kroków, żeby dotrzeć finalnie na produkcję tych kroków i poziomów akceptacji może być wiele. Tak samo wersja Enterprise wspiera kilka różnych poziomów zatwierdzania tego kodu. Tak więc możemy tutaj wrócić do naszego CI/CD. Jak widzimy w tym momencie on z powrotem nam działa i jest szykowany w tym momencie deployment na produkcję. Cały czas jeszcze mamy poprzednią wersję, ale to za chwileczkę powinno nam się wgrać. No i widzimy już automatyka ruszyła i momentalnie mamy wgraną tutaj najnowszą wersję. Możemy teraz sprawdzić. Widzimy tutaj od razu, ponieważ wszystko jest połączone, od razu widzimy, że co tak naprawdę znajduje się na produkcji, że konkretny link do konkretnego commita. Tak więc mamy kompletną kontrolę nad tym, co się dzieje na każdym ze środowisk i oczywiście możemy bardzo szybko sobie podejrzeć, odświeżyć i widzimy, że to wszystko po prostu działa. Właśnie integracja jest największą zaletą, jeżeli chodzi o wybór GitLaba jako narzędzia wspierającego development, ponieważ właśnie integracja pomiędzy poszczególnymi aplikacjami nigdy nie będzie w stanie nam tego zaoferować, co jedna aplikacja posiadająca różne moduły, które ze sobą rozmawiają na praktycznie każdej płaszczyźnie. Między innymi w przyszłości też będzie możliwość podłączenia wszystkiego do zewnętrznego monitoringu. Firma GitLab między innymi nad tym pracuje, ale to może, jeżeli będą pytania, to jeszcze podpowiem, ponieważ ostatnio przeprowadzałem rozmowy, tak więc jestem zaznajomiony z ich rozmową. Dobrze, to wszystko w takim razie w tej prezentacji, co chciałem pokazać. Jeżeli są jakieś pytania, z przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.